Trwa walka o ceny energii w Polsce. Norwegia może dokonać secesji energetycznej. Trwa blokada naftowa Rosji na lądzie i w powietrzu. Jest 26 listopada 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Blokada naftowa Rosji na lądzie i w powietrzu. Sankcje blokują dostawy ropy z Rosji do eksklawy w obwodzie królewieckim. Ataki Ukrainy zatrzymują znów eksport przez kluczowy naftoport. Przychody Kremla topnieją. Restrykcje USA wobec Rosnieftu i Łukoila mają coraz dalej idące skutki na rynku ropy. Zmusiły do nacjonalizacji rafinerii Ploiești w Rumunii oraz wystawienia na sprzedaż aktywów rafinerii Burgas w Bułgarii. Zwolnienie przyznane przez administrację USA daje Niemcom pół roku na znalezienie kupca na aktywa Rosnieftu, w tym w rafinerii Szwed, istotnej dla Polski, a także rok na znalezienie nowych dostawców ropy Węgrom. Kolejna konsekwencja jest jednak jeszcze bardziej dotkliwa. Koleje litewskie zatrzymały dostawy kolejowe ropy z Rosji do obwodu królewieckiego, eksklawy, której trudno będzie znaleźć alternatywne sposoby dostaw. Koleje litewskie reagują na sankcje USA, które weszły w życie 21 listopada i blokują dostawy ropy realizowane przez Łukoil oraz jego spółki zależne. Litwini przestali przyjmować nowe zlecenia na takie usługi od 31 października. Kolejnym ograniczeniem eksportu ropy z Rosji jest uderzenie w naftoport w Noworosyjsku. Siły zbrojne Ukrainy potwierdziły uderzenie z nocy z 24 na 25 listopada. Celem miały być według Sztabu Generalnego urządzenia służące załadunkowi ropy na tankowce w naftoporcie w Noworosyjsku. Miał także zostać zniszczony samolot zwiadowczy A-60. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o uszkodzeniu statku zakotwiczonego przy bazie wojskowej w tej miejscowości. Tego samego dnia doszło także do ataku na rafinerię Tułapse nad Morzem Czarnym. W konsekwencji Caspian Pipeline Consortium, odpowiedzialna za pracę terminalu, musiała zawiesić załadunek ropy w naftoporcie w Noworosyjsku. Potwierdziła uszkodzenie w tym obiekcie. Według CPC doszło do uszkodzeń w miejscowości Jużnaja Ozerjewka, w której znajduje się Centrum Zarządzania Naftoportem i systemem rurociągów Tengiz-Noworosyjsk, ciągnącego się przez Rosję oraz Kazachstan. To szlak dostaw 2/3 eksportu ropy z Kazachstanu oraz 20% eksportu z Rosji. Odpowiada za około 2% globalnej podaży i był już wyłączony 15 listopada po poprzednim ataku. Praca naftoportu w Noworosyjsku miała zostać przywrócona jeszcze 25 listopada, ale źródła Reutersa przekonują, że plan eksportu na listopad może nie zostać zrealizowany. Kolejne zakłócenia pracy obiektu i zła pogoda zagrażają jego realizacji. W ten sposób kolejne sankcje zachodnie wspomagane dronopadem Ukrainy dalej ograniczają eksport ropy z Rosji. Najnowsze dane z października pokazują spadek przychodów Rosjan ze sprzedaży gazu i ropy o 27% rok do roku. Do tego wyniku dołożył się także spadek cen ropy naftowej. Mieszanka Ural skosztowała w październiku średnio $53,99, poniżej budżetowej średniej w wysokości $56. Ministerstwo Finansów Rosji nie przewiduje znaczącej odbudowy przychodów ze sprzedaży węglowodorów w nadchodzących 3 latach, a zatem nie spodziewa się odzyskania strat, na przykład poprzez rozwój eksportu do Azji. Z tego względu w przyszłym roku Rosja musi podnieść podatek VAT do 22%, opodatkowanie małych firm, a także pożyczyć około 12 bilionów rubli. Inwazja Rosji na Ukrainie kosztuje ją coraz więcej, a blokada naftowa postępuje. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Walka o ceny energii. Ministerstwo Energii oraz Finansów twierdzą, że usunięcie VAT na rachunku za energię z ustawy prezydenckiej może kosztować budżet 14 miliardów złotych. Tarcza antyinflacyjna z 2022 roku obniżająca VAT na energię przy rekordowych jej cenach spowodowanych kryzysem energetycznym kosztowała budżet państwa 4,6 miliardów złotych. Obniżenie VAT przy obecnych cenach i zużyciu to prawie miliard mniej, twierdzi doradczyni prezydenta Wanda Buk. Wnioski zostały rzucone. Dopóki postępowania taryfowe się nie zakończą, nie mogę nic powiedzieć, powiedziała prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek podczas Wrocław Energy and Industry Dialogue. Potwierdziła jednak, że wszystkie firmy złożyły już wnioski taryfowe. Decyzje w ich sprawie mają zapaść do 17 grudnia tak, aby taryfy weszły w życie od stycznia 2026 roku. Energochłonni chcą obligo.
Rozmawialiśmy z izbami przemysłu energochłonnego oraz Ministerstwem Energii o tym, jak giełda może pomóc tym przedsiębiorcom, którzy walczą dziś o konkurencyjność, powiedział prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Listwoń we Wrocławiu. Odbiorcy przemysłowi potrzebują kontraktować się długoterminowo, aby planować cenę w przyszłości. W przeszłości, mając dostępną energię i gaz, mogli się zabezpieczyć. Optują za tym, aby nastąpiło przywrócenie obligo giełdowego, aby mieli dostęp do energii w hurcie, przyznał prezes. Problemy w Morzejkach. Orlen Lietuwa podjęła decyzję o wypowiedzeniu kontraktów z Petrofac International, czytamy w komunikacie przekazanym Energy Drink. Powód to niewywiązywanie się z kontraktu i opóźnienie harmonogramu prac. Chodzi o modernizację rafinerii Morzejki na Litwie należącej do polskiego Orlen Lietuwa. Trwa poszukiwanie nowego wykonawcy. Spór o pływający gazoport. Gaz-System podaje, że budowa pływającego terminala FSR-u w Zatoce Gdańskiej przebiega zgodnie z planem i nie ma sygnałów świadczących o opóźnieniach. Uważam, że Gaz-System robi dobrą minę do złej gry, twierdzi Damian Kaźmierczak z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, pytany przez podcast Energy Drink. Jego zdaniem jest opóźnienie, tymczasem konsorcjum z udziałem GAP odpowiedzialne za projekt zapewnia, że nie ma żadnego opóźnienia. Teraz wieści z Europy. Niedobór turbin. Handelsblatt ustalił, że plan budowy 20 gigawatów energetyki gazowej w Niemczech do 2030 roku jest zagrożony przez niedobór turbin na rynku. Berlin planuje przeprowadzić aukcję na 8 gigawatów w marcu lub w kwietniu. Z tego względu budowa niektórych elektrowni może być zagrożona. Polska może mieć podobne wyzwania z własnymi planami elektrociepłowni gazowych. W kółko Macieju. Jest wspólne porozumienie kluczowych elementów planu pokojowego omawianego przez USA i Ukrainę. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania Wołodymyra Zełańskiego z Donaldem Trumpem, o ile rzeczywiście się odbędzie, jednakże Kreml uznał zrewidowany plan zawierający 19 zamiast 23 punktów za niemożliwy do zaakceptowania. Secesja Norwegii. Według ministra energetyki Norwegii Terja Arslanda, cytowanego przez Euractiv, jego kraj może wycofać się ze wspólnego rynku energii przez szybki wzrost cen spowodowany połączeniem z jednolitym rynkiem w Niemczech. To groźba zatrzymania wymiany energią przez kable Skagerrak 1 i 2 z Danii. Norwegowie apelują do Europy o zapewnienie większej mocy w podstawie. Cytuję: norweska energetyka wodna nie może sama pokrywać luki mocowej w podstawie w Europie, powiedział minister. Prośba o czas. Serbia prosi USA o 50 dni na znalezienie kupca udziałów rosyjskiego Gazprom Nieftu objętego sankcjami amerykańskimi w spółce NIS. Belgrad nie chciał nacjonalizować tych aktywów. NIS jest jedynym producentem paliw w Serbii i nie może pracować od zakończenia zwolnienia przyznanego przez Amerykanów do 25 listopada. Jeszcze wieści ze świata. Emigracja automotive. Niemiecki Volkswagen będzie rozwijał sprzedaż samochodów produkowanych w Chinach na rynkach poza Europą. Produkcja elektryka w tym państwie jest dla niego o połowę tańsza niż w Unii. Volkswagen przekonuje, że jest w stanie rozwijać nowe platformy i technologie w całości poza Niemcami. Depresja naftowa. Eksport ropy z Rosji do Indii ma w grudniu spaść do najniższego poziomu od co najmniej 3 lat po rekordowych zakupach w listopadzie. Dostawy mają spaść z 1,8 miliona do nawet 600 tysięcy baryłek dziennie. Rafinerie indyjskie szukają alternatyw, aby nie naruszać sankcji Zachodu, które zostały zaostrzone przez Wielką Brytanię, Unię i USA z najnowszymi amerykańskimi ograniczeniami wymierzonymi w Rosneft oraz Łukoil. Kurs na niezależność. Według Energy Intelligence zaangażowanie USA w proces pokojowy między Kongo a Rwandą miał także na celu rozpoczęcie inwestycji w tamtejsze surowce strategiczne. Amerykanie inwestują także 8,5 miliarda dolarów w rozwój wydobycia oraz przerobu takich surowców w Australii. To sposób na zmniejszenie zależności od Chin, które dotąd dominowały w tym sektorze kluczowym dla nowoczesnych technologii, w tym odnawialnych. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.